Dobry wieczór, kochani. Przyznam szczerze, że to była bardzo spontaniczna decyzja. Nagle postanowiłem zebrać samochód, zostawiłem całą rodzinę w domu i pojechałem w teren, żeby nagrać dla Was krótki film. Po pierwsze podziękowanie, bo przyznam szczerze, że ta pierwsza próba, ten pierwszy raz, kiedy nagrałem tego vloga, opowiedziałem trochę o swojej zabudowie, przerósł moje oczekiwania najśmielsze. W ogóle nie spodziewałem się, że będzie taki odzew, że tak wiele osób będzie chciało więcej, będzie chciało konkretniejszych informacji na temat samochodu, na temat tej zabudowy i wszystkich innych rzeczy. A z drugiej strony pomyślałem sobie, że niezależnie od tego, ile mam lajków, niezależnie od tego, ile mam wyświetleń, znalazło się kilka osób, które poprosiły mnie o radę. Szukają czegoś podobnego, robią coś podobnego i chciałyby więcej informacji po to, żeby stworzyć swój własny setup. I myślę, że jeśli chociaż jedna osoba zainspiruje się tym, co zrobiłem ja i dzięki moim informacjom, moim filmom będę mógł komuś pomóc, to będzie fantastycznie i będę z tego powodu bardzo zadowolony. Nie wiem, czy mówiłem o tym, co będzie w następnym vlogu, ale zdecydowałem o tym, że dziś powiem co nieco o prądzie. Dlaczego o prądzie? Po pierwsze, mam okazję, bo za chwilę będzie ciemno, więc myślę, że prąd nam się przyda i to bardzo. Z drugiej strony myślę, że prąd to jest taki element, który zawsze gdzieś nas ogranicza. Czy to w terenie, czy to gdzieś na wyjazdach wakacyjnych, nawet kamperem. Nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o tym overlandingu, ale nawet zwykły kamper też potrzebuje naładować baterię. I chcę Wam pokazać, jak rozwiązałem kwestię prądu, jak to załatwiłem tak, żeby właśnie o prąd nie musieć się bać. Będę dzielił ten film, nie będzie to jedna relacja, tak jak ostatnio, postaram się go podzielić, dlatego że będę rozkładał poszczególne elementy i poszczególne setupy, więc będą cięcia i gdzieś tam będę starał się Wam pokazywać, jak to wygląda. Zaczynamy od tego prądowego serca, czyli akumulatora. U mnie akumulatory są dwa. Jeden akumulator to jest akumulator rozruchowy, tak zwany startowy. On się znajduje tutaj pod tą pokrywą. Tam jest akumulator rozruchowy potrzebny do tego, żeby odpalić samochód. Natomiast na tym akumulatorze rozruchowym nie jestem w stanie obsługiwać, nie jestem w stanie uciągnąć wszystkiego, co jest mi potrzebne na kempingu do tego, żeby rozłożyć obóz. Gdybym podpiął wszystkie urządzenia, na których mi zależy, do tego akumulatora, to prawdopodobnie po kilku godzinach nie byłbym w stanie już odpalić samochodu. Dlatego potrzebny był drugi akumulator i tym drugim akumulatorem jest akumulator po drugiej stronie. W Land Roverze jest o tyle fajnie, że akumulatory mają swoje miejsca. Jest miejsce, żeby ten akumulator gdzieś zmieścić. U mnie po lewej stronie jest akumulator rozruchowy, po prawej akumulator tak zwany hotelowy. W innych samochodach, tam gdzie akumulator hotelowy nie mieści się pod maską, można go umieścić w każdym innym miejscu w samochodzie. Najważniejsze jest to, żeby on był zabezpieczony, żeby on się nie przemieszczał w czasie jazdy. To, co jest drugiego bardzo istotnego pod maską, od razu Wam pokażę, to jest tak zwany rozdzielacz ładowania. Akumulator musi się w jakiś sposób ładować. Mój akumulator, ten hotelowy, jest ładowany przez rozdzielacz ładowania. Nawet jeśli na postoju ten akumulator hotelowy nam się trochę rozładuje, odpalamy silnik, ruszamy i momentalnie jest doładowywany przez ten akumulator główny. Oczywiście są pewnego rodzaju zabezpieczenia, czyli takie zabezpieczenia, jeśli ten główny akumulator jest rozładowany, on nie będzie doładowywał tego hotelowego, to jasne. Natomiast bez problemu ten setup działał w zeszłym roku, 2 lata temu we Włoszech, no i mam nadzieję, że będzie działał i teraz. Z akumulatora hotelowego prąd idzie do samochodu, do środka. I mam go podzielonego na dwie części tak naprawdę. Z jednej strony to jest konsola środkowa i przełączniki na konsoli środkowej. To są przełączniki, do których panel pasujący w fabryczne miejsce w Land Roverze, tu gdzie gniazdka zapalniczki oryginalnie są, znalazłem na włoskim eBayu od firmy Land Rover Passion. Oni sprzedają takie właśnie różne gadżety do Land Rovera, między innymi takie panele. Oczywiście przełączniki to są przełączniki typu Carlink. Jeśli ktoś interesuje się samochodami, turystyką, doskonale zna te przełączniki. I tutaj mamy najważniejsze funkcje, najważniejsze, najistotniejsze elementy zabudowy korzystające z prądu. Tak wygląda człowiek, który ciemną nocą, idąc przez las, spotkałby naszego Land Rovera. Jest absolutnie oślepiony i to jest przód naszego samochodu.
Drugi element, o którym chcę powiedzieć i który chcę pokazać, jest istotny z punktu widzenia rozkładania kempingu w nocy. Załóżmy, że dojeżdżamy na miejsce, jest już ciemna noc, no i teraz trzeba rozłożyć wszystkie elementy kempingu, trzeba to wszystko pokazać, trzeba to wszystko porozkładać. No i u nas robimy to przyciskiem na pilocie, który jest podpięty do oświetlenia kempingowego i wygląda to tak. Naciskamy guziczek i zapalają nam się światła boczne, dzięki którym widzimy coś więcej i jesteśmy w stanie rozłożyć nasz namiot. Oczywiście te LEDy są z dwóch stron, więc nie ma problemu, żeby rozłożyć czy to markizę, czy to namiot, czy jakby cały setup kempingowy. Natomiast zależało mi na tym, żeby te światła nie były aż tak bardzo rażące, mocne jak te przednie, więc dlatego mamy te LEDy dość subtelne. To też są jakieś LEDy znalezione na jednym z portali aukcyjnych, na Allegro. Nie będę tutaj owijał i mówił, że kupuję najwyższej półki markowe rzeczy, bo to kosztuje mnóstwo pieniędzy, a używamy tego podczas wyjazdów raz w roku przez kilkanaście dni, wydawać kupę forsy. I trzecim elementem tego oświetlenia, który chcę Wam pokazać, to jest element bardziej złożony, bo dotyczy on już kempingu rozłożonego w całości. Więc otwieramy nasz uchwyt na koło. O tym wyposażeniu terenowym zrobię osobny odcinek, w którym będę Wam opowiadał już stricte o przygotowaniu samochodu pod jazdę w terenie i opowiem też o tych wszystkich elementach, które tutaj były. Teraz zapraszam Was do mojej kuchni, o której ostatnio mówiliśmy. I bardzo dużo detali Wam teraz pokażę właśnie związanych z prądem i instalacją prądową. Więc tutaj mamy naszą instalację prądu. To są oczywiście przełączniki, włączniki, gniazda zapalniczek. Natomiast tu mamy właśnie taki bardzo ważny pstryk, który nazywa się Kitchen Light. I proszę bardzo, nastała jasność nad naszą kuchnią. Wygląda to w taki sposób. Jest to listwa LED podpięta do włącznika, która jest tak fajnie schowana za tą klapą, że nie razi w oczy bezpośrednio, a daje idealne światło właśnie nad kuchnią. Jest jeszcze jeden element, o którym chcę Wam opowiedzieć. Nie jestem pewien, czy to będzie funkcjonowało tak, jakbym tego chciał i tak, jak sobie to wymyśliłem. Natomiast tym elementem jest panel słoneczny, solar. Długo myślałem, czy solar na Islandii to w ogóle jest dobre połączenie. Panel na masce. Dlaczego na masce? Nie mam innego miejsca w samochodzie, które nie byłoby ruchome. Namiot na dachu, pokrowiec ściągamy. Panel spada, przenosi się, przesuwa i tak dalej. Kombinacje z tym nie mają sensu. Panel przenośny, który się rozstawia koło samochodu, ok, jest to jakaś myśl. Być może jeśli będę rozbudowywał ten zestaw, to kupiłbym taki panel właśnie rozkładany 100 W, 150 i wtedy rzeczywiście mogę go sobie ustawiać, wyciągać, gdzieś zrobić na niego jakieś mocowanie, może pod namiotem i coś takiego zrobić. Natomiast na razie jest 50 przyklejona na masce. Panel jest podpięty oczywiście do akumulatora hotelowego za pomocą zwykłego regulatora napięcia do paneli słonecznych. To jest też jakiś Chińczyk, też kupiony na Allegro, bez żadnych jakichś wielkich kombinacji. I mam tutaj też w środku, w moim centrum dowodzenia, taki rzut oka na te kontrolery. Tu jest ten kontroler, tak, który pokazuje mi tutaj właśnie napięcie, pokazuje mi tutaj różne inne rzeczy, jaki jest tryb ładowania, jakie jest napięcie na akumulatorze, ile tego prądu jest, jak długo on będzie, no i czy akumulator jest pełny. Mój akumulator jest pełny, jest naładowany, oczywiście dlatego, że pracuje silnik przede wszystkim i dlatego, że cały czas rozdzielacz go doładowuje. A tutaj mamy taki wskaźnik już bardziej organoleptyczny, żeby było widać, wolę jak widzę 100%, 50%, 20%, 5%, to zawsze jakoś tak bardziej mi mówi niż 12,1 i teraz liczymy, ile to jest i na ile jeszcze starczy. 5% to mało, 100% to dużo, wszystko jasne. Pani z matematyki byłaby ze mnie na pewno zadowolona. Bardzo Wam dziękuję za lajki, za subskrypcje, za te wszystkie ciepłe, miłe słowa, które mi przekazaliście po tym pierwszym odcinku. Nie chcę już nudzić, że się nie spodziewałem, ale naprawdę się nie spodziewałem,
Piszcie, czego jeszcze chcecie, czego potrzebujecie, czego nie pokazałem, co mogę pokazywać lepiej, o czym mówić więcej. Wiem, też był taki komentarz, żeby mówił więcej o markach. Boję się tego, nie chcę zostać gdzieś oceniony, że gdzieś coś tutaj próbuję reklamować, że gdzieś z kimś mam jakąś umowę. Nie mam z nikim umowy. Żaden ze sprzętów, który będę chwalił albo będę ganił, żadna z tych firm mi ani nie zapłaciła, ani nie zapłaciła i dlatego ją ganię. Nie. To wszystko jest szczere, to wszystko jest pokazane tak jak jest. Jest mnóstwo niedoróbek, jest mnóstwo niedociągnięć, jest mnóstwo rzeczy zrobionych bardzo taką chałupniczą metodą czasami, ale to wszystko działa. I to jest główny cel całej tej zabawy, całej tej przygody, tego wszystkiego co robię. Działa. Przynosi efekty, jesteśmy zadowoleni, te podróże nam dają wiele i dlatego nie patrzę czasami jak to jest wykonane, jakiej to jest firmy, ile to kosztowało, czy to się zepsuje za pół roku, za rok, czy to jest made in USA, czy to jest made in China. Nie patrzę na to. Patrzę na to, żeby to działało, żeby to spełniało swoją rolę. Dziękuję pięknie, zapraszam do subskrypcji, do polubień. Ci, którzy jeszcze nie polubili, niech polubią. Zapraszam również na Facebooka. Kłaniam się nisko i do zobaczenia w następnym odcinku.